Dzień dobry w nowym dniu. Jak codziennie rano wstaję i idę na rozpoczęcie obudowy i mam nadzieję zobaczyć 20 pracowników. Wiem, że nadzieja matką głupich. Wczoraj Jelin się dogadała z tymi trzema, co porzucili pracę z powodu bójki, że mają good morning, że mają dzisiaj w poniedziałek mają wrócić. Dobra, muszę trochę, bo widzę, że zaczęli pracę. Jest 3 minuty po, coś szybko. O. Więc kolejny dzień, zaczynamy pracę. Good morning. Pamiętajcie, jako biali, nikomu kurwa nie ufajcie na Filipinach. Kable przenieśliśmy na siłownię i tylko ja mogę je wydawać, pierdolę. Za przeproszeniem. Sorry, ale powinno się im ręce poucinać. Tyle mamy kabli w tym momencie. Czyli 5,5 mm, 3,5 mm i 2 mm. Strasznie dużo. Coś strasznie dużo bym powiedział. Jak na... Ja wydaję i ja przyjmuję. Prosta zasada. Mamy dzisiaj 15 pracowników, czyli w chuj mało. No i są rozmieszczeni, tak? Jedni malują relingi, inni kurde dają gładzie, inni tutaj robią na przykład formy, kończą, żeby to dzisiaj wylać. Jeszcze inni czyszczą relingi, inni kładą płytki w restauracji, na barze. Co tam jeszcze? Tutaj nasz welder instaluje drzwi metalowe. Zaraz wam pokażę. Tutaj najpierw robią layout pod drzwi, żeby były na równo. Tutaj wam pokażę, jak to wygląda. A tu ja maluję. Trochę światła. Co oni tutaj zrobili? Coś mało wczoraj. Wiem do plastrowania. Jeszcze nie jest plastrowane. Tylko zaczął. Coś słabo. Coś słabo. Wczoraj myślałem, że będą plastrować, a tutaj kurde lipa. Ogólnie farbą wodoodporną malujemy w środku. Ale drzwi są jeszcze nie zakończone. Zrobią tam formy, to będzie trzeba ich przenieść tutaj, żeby wyplastrowali drzwi i zrobili ten. Ja tak patrzę na te jak tutaj. Dobra, wiecie, zawsze na początku dnia wszyscy wszystko ładnie pracują, chyba że mają kaca. Ale później trzeba ich pilnować. Jestem ciekawy, ile dzisiaj będzie pracowników cały dzień. Tak naprawdę. Tutaj kuja zaczął robić skim coat w apartamencie. Druga warstwa. It's second coat? Yes, sir. Okej. Dobra. Na razie się nie mam do czego przyczepić. Ale nie jestem dzisiaj zadowolony. Wiem, że wczoraj mówiłem, że mam nadzieję, że dzisiaj ten dzień coś przyniesie lepszego, no ale jest 15 pracowników, a nie 20, tak jak chciałem. Przyszedł dzisiaj nowy pracownik, ale ma 60 lat i mówi, że jest malarzem. Ja mówię, kurde, co ja mu dam do roboty? Relingi do malowania? Przecież nie wejdzie mi 60-latek na rusztowanie w klapkach i nie będzie zapierdalał. Jeszcze zawału dostanie albo czegoś. Sorry, ale nie wiem. Takie życie. Ale popatrzcie się, 60 lat i ktoś chce pracować, to też jest, wiesz, jest coś, można powiedzieć. Tutaj ustalamy, jak mają iść płytki. Jedne i drugie. O. No będą ładne. Maybe you have good choice about these white tails. Of course. I like the color. Correct on this? Ahli.
I my sobie tak zarządzamy. Agnes pojechała do sklepu kupić kable, tak, przewody elektryczne za kolejne 100 000, ale już wszystkie mają trafić do pokoju, do siłowni, do mojej. Takie to życie. Życie jak w Madrycie. Raczej życie jak na Filipinach. Dla co my kochamy Filipiny? Kurde, nie wiem. Pewnie dlatego, że dalej siła robocza jest tania. Pogoda jest ładna. I wszyscy mówią. Wszystko możemy mniej więcej przeczytać, bo jest po angielsku. Ktoś tam ostatnio mówił, jakiś tam mały bloger porównywał Tajlandię do Filipin i mówił, że na Filipinach wszyscy mówią po angielsku. Ja mówię, to chyba za długo tam nie był. Raczej bym powiedział, że może z 10% społeczeństwa mówi po angielsku. Słyszałem, że spawarka zaczęła działać. No i dobra. Jedna strona zrobiona. Jeszcze druga strona. I jak skończy montować drzwi, to zaczniemy kontynuować splastrujemy dookoła drzwi i potem położy płytki. Tak, żeby potem nie rozwalić płytek, tak? Więc dzisiaj ja nie jestem zły w zarządzaniu, tylko kurwa, żebym chociaż miał zielone pojęcie o budowie. Ja tylko słyszę, o, tam walą młotkiem, o, tam coś za dużo gadają, się opierdalają, trzeba iść tam. Ale to nie jest głupia robota zarządzanie budową, tylko kurwa trzeba mieć oleju w głowie i trochę wiedzy. Powiem szczerze, że ogólnie zarządzanie jest fajne, jak potraficie. Ja zajmowałem się w Polsce, można mówić, w swojej firmie przez wiele lat zarządzaniem i reklamą. Ale to co innego, jak znacie się na tym, co robicie i zarządzacie, niż pierwszy raz widzicie. Co prawda pierwszy raz to ja nie widzę, bo gdzieś tam się w Polsce to większość osób, powiedzmy w połowie wieku, tak jak ja, ma mniejsze lub większe doświadczenie z remontami. Tak? Więc zaczynają docinać płytki, kłaść. A nasza trawka wygląda tak. Więc jestem ciekawy, czy ktoś ją dzisiaj rano podlał. Kolejny problem. Okazało się, że drzwi są uszkodzone, jedne, które kupiłem. I nie wiem teraz, czy pracownicy uszkodzili, czy takie przyjechały, bo były zafoliowane. Mają tam taką przerwę. It's okay. They will just make something with that. They will just pull it up. I don't know, it depends how many spaces from the up and down. We will just pull it up before we install like that. We will Because they will it already in this side. taon na lang kami. Kasi ma-okay lang yun. Pagkalamin ko, no? Basic, so really sure. Kani, Poczekaj, wait. Słuchajcie, nie możemy zwrócić drzwi, bo zanim sprawdzili to, czy drzwi są dobre, czy nie, okazało się, że już zaczęli je spawać. I to tak to jest. No dobra, na szczęście
naprawimy te drzwi troszeczkę, jako że podłoga jest trochę wyżej w budynku elektrycznym, to będziemy mogli naprawić drzwi podkładkę, u dołu będzie lekka szpara i wtedy nie będzie tego widać. No pokaż mi. Tutaj była, ale nie wiem. No nie ma, no to wchodź. Tata chyba tam była. No, to biegaj i zostań w domu. Zamykaj drzwi, to najważniejsze. Ojejku. Wróciłem do domu dosłownie na chwilę, żeby odesłać jedną rzecz na gwarancji. Mają teraz pracownicy przerwę, jest 10:06, czyli 2 godziny od rozpoczęcia pracy. Jeszcze mają 8 minutek, czy tam 9. Wibrator jest bez baterii, widzę. To po co im wibrator, jak nie ma baterii? No, w pokoju u mnie została bateria. Zaczęli kłaść płytki tutaj na barze. Tak będą. Młotka używają zamiast wibratora. Chociaż przy takiej ilości to tam będzie luz. Tu jest kolejna przygotowana. Najpierw powiedziałem im, że położyć tutaj płytki, potem dotąd. Tak. Możemy sobie sprawdzić. No i lipa. Widzicie to? Co to jest? Może jakiś downspout zrobili, żeby spływało, chociaż nie wiem. Tak? Nie znam się. Ale to znaczy, że będzie się woda tutaj. Tell me, what is that? Why it's not flat? For what? You see this? This, you see? Look. Ta-da! This is too low. Why? In here that's the same. This is too low. Why? See? Can you explain me after break? Ask him why? Yeah. Because I don't say it's wrong, because I don't tile sitter. But why like that? Why not straight? Okay, I will ask. Okay? Have this equipment, and why this is too low. Look, it must be high. Why? And in here, why it's not flat? Flat it's if you put here, yeah? In here it's too low. Why? I don't know. So after break, explanation. Please report. Kopię płytki, czy się dobrze trzymają, aby. Kurde. Człowiek mógł pójść, kurde, na budowlańca, jakby wiedział. A tu dupa. No chyba jest okej. Położą skillcoat, nie będzie widać. Łazienka, można powiedzieć, gotowa. Tutaj mówi, że położy te płytki, jak zrobią odpływ. W ogóle nie wiem, dlaczego od razu nie zrobił. I co teraz? Przygotowujemy się do wylewania bimu, zalewania tutaj. Więc przygotowane formy są. I słabo to widzę. Nowy pracownik widzę słabo go widzę. Nie wie co robić. Ale jak się pytaliśmy, to powiedział, że ma wszystkie umiejętności. Od spawacza, po tynkarza, po tutaj glazurnika. A all skills is included the plumbing? I do not understand what. If someone say have the all skills, it's including the plumbing? Yeah, he said they are including the plumbing, all skills. Okej. No to tak samo jak lekarz i doktor, lekarz, doktor i sędzia. Sędzia. Adwokat.
lekarz i adwokat w jednym. To tutaj macie hydraulika, glazurnika, murarza, tynkarza też w jednym. A potem się dziwimy, dlaczego 3,5 dnia tynkują parę metrów kwadratowych. Pierwsza partia cementu rozrobiona. Wiaderka przygotowane. Gdzie jest łopata? Gdzie jest łopata? Ładują wiaderka. 3 osoby podają, jedna wylewa, jedna nakłada na wiaderka. A ja będę ze suwmiarką chodził i sprawdzał, czy aby na pewno jest równo. No i widzicie, na budowie jest potrzebnych minimum 2 osoby, które sprawdzają, albo tak zwany runner musi być, co jeździ do sklepu po towary, bo powiem wam, że Agnes pojechała o 8:15 do miasta, mamy godzinę 10:50, jeszcze nie wróciła. I my tutaj z Jerlin zarządzamy, plus jeszcze Forman, ale Forman to tam, wiecie. Robi swoje. Muszę sprawdzić wodę w zbiornikach, zaraz wam powiem, ile wody jest w zbiorniku. Wody mamy pełne 4 zbiorniki po 2000 litrów. Deszczówki do podlewania 2000 i 3 zbiorniki po 2000. Tu się krótki robią. Tam wylali kolejną porcję i będą zalewać, a potem ich poprzenosimy do innych robót. Wracając do jednego pytania z komentarzy, gdzie będzie recepcja i przyjmowanie gości, to już wytłumaczę, bo widocznie jesteście też nowi na kanale, więc tak. Tu jest budynek pracowniczy, tutaj będzie główne wejście do resortu, tutaj, i tutaj będzie recepcja i pool bar, wszystko w jednym. Czyli będzie recepcja, będzie normalnie stół, blat, będziemy napić się drinka, będzie to zacieniowane i tutaj już jest basen, tak? To będzie no gdzieś do połowy, powiedzmy, może mniej, będzie ta recepcja. Wszystko tutaj zaraz po wejściu. Do tego oczywiście zawsze będzie, mówię, plan jest taki, żeby było 3 ochroniarzy, którzy poza tym będą pilnować, to też będą pomagać wnosić bagaże na pierwsze piętro albo do pokoju. Jest na tyle blisko, że nie będzie z tym problemu. Taki jest plan. Plan przewidywany przy pełnym obłożeniu jest na 9 pracowników. 9, może 10 przy pełnym. Przy obłożeniu do 3 pokoi to będzie 6 pracowników. Tak to sobie widzę. A może tam plus jeden jeszcze jakiś, mówię, ogrodnik i osoba zajmująca się basenem, pilnująca wody, taka, wiecie, złota rączka, która będzie musiała być cały czas, tak? Gdyby się coś zapchało, gdyby trzeba było jakąś płytkę wymienić, sprawdzić wodę, codziennie rano wyczyścić basen, sprawdzić ten poziom chloru w basenie i tak dalej, i tak dalej. No i co najmniej 2 osoby sprzątaczki, to mamy 2, 3, 5, 6, no 6-7 osób, tyle to jest minimum, plus wtedy będzie się najwyżej później jeszcze zwiększała ilość obsługi, czyli odnośnie kelnerek, sprzątania i tego wszystkiego. I żeby to wszystko było na zero, no to muszą być co najmniej 2 pokoje przez cały miesiąc wynajęte, wtedy jesteśmy w stanie nic nie zarobić, ale zapłacić wszystkim pracownikom pensję. Tak? Przy 3 pokoju już coś tam zarabiamy i jest też miejsce na, powiedzmy, po paru latach na odnowienie. A każdy następny, no to już jest czysty zysk, więc to łatwo sobie przeliczyć, jeśli pokój będzie kosztował za dobę na dzień dzisiejszy co najmniej 2,5 tysiąca peso. Nie wiem, czy więcej, czy mniej, czy więcej, czy nie.
ale za mniej po prostu się nie opłaca tutaj wynajmować, ponieważ nigdzie nie wynajmiecie z basenem za mniej niż 2,5 tysiąca. Tym bardziej, że raczej u nas będzie lepszy standard niż gdzie indziej. Na pewno w całej Walencji i okolicach nie jesteście w stanie wynająć. Chyba że chcecie filipiński standard, wiecie, stary hotel i tak dalej, to wtedy tak to wygląda. Przygotują, mamy tutaj wiaderka tego co zostało tam do wylania tutaj kolejnego stołu nie widać, w łazience. Wszystkie karton gipsy chyba zostały położone. W tym pokoju jest. Pójdziemy do następnego. Czy są położone, czy nie. Czy tutaj są położone? Tutaj są położone. Zaczęli skin coat robić, tynkować ściany. Tam za mną. Tutaj zaczęli robić te taśmy łączące kłaść. I zobaczmy ostatni pokój. Ostatni pokój też już wszystko powyjmowane. Też czeka na użycie taśmy, żeby połączyć płyty kartonowe. No i dajemy. Tynkujemy i gładzimy. Dzisiaj fajny weterek w cieniu, jak jesteście, to tak chłodniutko, tutaj dużo cienia widzicie. Słońce cały czas jest tam, jak jest nasz dom. Tu będzie okienko za mną do łazienki. Takie małe, 50 na 80, żeby było wpadało światło, prawda, w każdym pokoju. Drzwi są 80. Musimy zatrudnić karpentera, jakiegoś stolarza, który nam przygotuje drzwi, wykończy te futryny, prawda. No bo widzicie, tutaj to wszystko trzeba jeszcze obrobić, żeby było ładnie zrobione. To na razie wygląda brzydko, ale jak skończę, będzie wyglądało ładnie. Ale tutaj jeszcze mówię, w tym 2 pokoje nam zostały do zrobienia stolików. Dajcie znać, co uważacie na temat tego, żeby zrobić taką z płytek półkę pod prysznicem. Czy kupić takie metalowe, ładne, stalowe, no jakieś na mydło, na coś, czy zrobić z półek. No taką mam opcję, żeby zrobić z półek, zanim tego nie skończymy i się zastanawiam. Na to samo wyjdzie, prawda? No czasowo troszeczkę dłużej, bo zamiast kupić, no to trzeba ułożyć płytki i zrobić ten, ale nie wiem. Napiszcie w komentarzu, bo mam jeszcze parę dni, żeby zdecydować o tym. Widzicie, dzisiaj mam lepszy humor niż przez ostatnie 2 dni. Co prawda błędy są dalej i brakuje rąk do pracy, bo gdybyśmy mieli 5 pracowników więcej, to byśmy w tym momencie kończyli budynek pracowniczy. A tu dupa. Tu dalej walczą jeszcze z tym. Bo tu zaczęli skin coat robić. Ale nie zostało plastrowane to. Widzę, że tam się trochę dużo ich jest. Trochę tam dużo jest. Jeden robi na suficie skin coat, drugi musi plastrować dookoła drzwi. 11:57. 3 minuty do zakończenia pracy. Mówiłem wam, że... nie mówiłem wam. Coś spadło. Przyjechał kabel 14 mm, 22 mm i 8 mm. Bardzo, bardzo drogi. Ponieważ musimy połączyć Noriko, czyli taką firmę jak w Polsce, prawda, która dostarcza energię, do MTS-a, który będzie przełączał, będziemy sobie przełączać manualnie, czy chcemy solar, czy chcemy elektrykę. Więc płytki tam troszeczkę położone. Ja zaraz idę pracować do chłodnego, chociaż dzisiaj powiem wam idealna pogoda, bo wieje. Drzwi są zainstalowane. Tutaj jak zaplastruję, to będziemy... tutaj kuja plastruje. Zobaczcie sobie. Tu będzie trzeba zrobić ten kąt. I co? 2 minutes.
I tutaj też. I jak to wszystko zrobimy, to jak to tutaj zrobimy, to będziemy mogli kłaść płytki dalej. Idę strzelić w gonga. 50 sekund. Zabrakło nam skim coatu. Zużyli w 10 worków w kilka dni. Ja to mówię zjedli, bo jak można 10 worków zużyć w kilka dni? W 3 osoby. No ale będzie zaraz odliczanie. Odliczanie do gonga. 15 sekund. Według mojego zegarka. Nie według twojego, żeby nie było. Mama, nalay ko po. Tungkol sa kwarto na lang, ma'am. 5 Buta na lang sekund. pabot ng forma. Buta nga na naman to siya ba? So, oh. Nalay ko tuyok-tuyok. Mogą iść jeść. Ja też muszę zjeść śniadanie. Jako że nie pracuję ciężko, to śniadanie jadam dopiero o 12, tak żeby sobie zostawić te 14 godzin, wiecie, takiego fastingu. I tak, kurde, mało to mi daje, mój organizm się już przyzwyczaił. Dugay ko. Jedynie woda. How are you? Okay. Morena girl. Co to za jedzenie? O nie, it's not my food, a lot of skin. To nie moje jedzenie. Ale ja chyba muszę sobie zjeść i popracować. How are you, Mati? Co dzisiaj mamy? Mati za godzinę zaczyna tutaj Wednesday, za godzinę zaczyna lekcję. To maybe ham and the bread, but it's not good, this bread, you know. This bread is good with peanut butter, you know. You want peanut butter? No, I need ham. So you want ham? Bread, butter, ham. Bread butter. Oh, Can you smell the toilet and the kids' toilet? no someone make kupa and what? Ask you who make kupa in last 10 minutes. How many? You ask or no? No, dito ko na dali. Oh, guys. Słuchajcie, po przerwie musimy teraz otynkować drzwi dookoła i potem robić dalej. Spawacz robi balustrady. Na razie wersję prostą, czyli montuje to, co jest gotowe. A, to co wyschło, dopiero co pomalowali. Nie wiem, ile farba schnie, chyba 2 godziny. Pomalowali o 9. No dobra, czyli może już. Zabrakło nam gładzi. Agnes chyba jeszcze nie przyjechała. Jak zwykle to jest problematyczne. I nie mają co robić pracownicy. Joel szlifuje i cały czas jedną. Chcesz mi powiedzieć, cały dzień jedną będzie szlifował? To jest za długo. To jest za długo. Coś za długo. A co tutaj się robi? Mama Jerry chyba przeszkadza w kładzeniu płytek. O. You know how to do that? Lola? Oh, level sir. Level na dati na. Yes sir. Nasa lang. Nasa. Level. Dobra. Styl jeszcze trochę. Powoli restauracja wygląda z tymi reningami.
ale nie mamy wszystkich. Tu jeszcze są niezrobione i po bokach są niezrobione, bo tam jest inny wymiar. Jest tam i tam z bramką. No kurde, dopiero co odłożyłem kamerę i właśnie się dowiedziałem, czytam na czacie grupowym, że jutro będziemy mieć jednego pracownika mniej, bo odchodzi. Nie wiem jaki powód, więc wam nie powiem. Czekamy na Agnes, bo muszę jechać Jelin zawieźć do dentysty. Za 40 minut ma spotkanie z dentystą i musi ktoś tutaj być. Właśnie wróciliśmy z miasta. Tata, co kupiłeś? Co ty robisz? Strzyżesz trawę? Tata, co kupiłeś dla Lili? Nic. Tutaj nie Mati, tamtą długą, hej. Mati. No, to jest jak czyszczenie łazienki szczoteczką do zębów. Koszenie trawy nożyczkami do włosów. Ojej, ja. Tego kurde jeszcze nie grali. Chodzenie bez klapków po budowie to w ogóle już było przegięcie. Teraz strzyżenie trawy nożyczkami do włosów. No. Zobaczmy co zrobili, jak tam wygląda sprawa tutaj z drzwiami. Widzę, że gładzi. O, jeszcze góra, kurczę. Góra tu jeszcze. To jutro będzie dopiero skończone. Więc trochę to zajmie. A zobaczmy jak tutaj to ja robi. O, tutaj jedna strona prawie musi wyschnąć. Teraz druga strona. No okej. Ewidentnie nie będzie skończone. Na bank nie będzie skończone dzisiaj. Jutro dopiero. Tam widzicie prawie kolejne zamontowane. Pójdźmy zobaczyć do restauracji, ile płytek położonych. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O. Fondarze ciekawe. Zrobiła tyle wystającego, czyli będzie musiało być bardzo dużo kleju, żeby to zrobić w ten sposób. No tak będzie mniej więcej bar wyglądał. Ale ja tutaj zostanę. Muszę dzisiaj trening zrobić, ale poczekam do końca pracy. Dzisiaj mam dużo lepszy humor. Przed chwilą przyjechała no mężczyzna z kobietą, mąż i żona. Żona przywiozła męża do pracy. Zatrudniliśmy nowego pracownika. Co prawda mason, czyli murarz, ale potrzebujemy też murarzy dalej. Ale to już nie pierwszy raz, nie drugi, nie trzeci. Bardzo często na Filipinach jest tak, że żona dzwoni w sprawie pracy dla męża. Że żona przywozi męża. Ja nie wiem jak to działa i czy tu w Polsce też tak się dzieje. No ja osobiście, gdybym zatrudniał w Polsce pracownika i żona by przyszła, czy nie zatrudni jej męża, to bym się zdziwił. Ale powiem wam, że teraz sobie przypominam, że tak było kiedyś. Ale to po znajomości, to jest co innego. Że żona pracownika, mojego byłego, zapytała, może zatrudnić mojego męża, przeszkolisz i tak dalej, i tak było. Okej, teraz tak się zastanawiam, kurwa, to może ja jestem dziwny i mam dziurę w pamięci, nie wiem. Ale powiem wam, że to jest co najmniej 5. pracownik, gdzie żona zarządza jego czasem. Co jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Zostało nam 15 minut pracy. Powoli kończą pracę. Dzisiaj jestem zadowolony, bo widzę, że wszyscy pracują. To, że wolno, to wiecie, to tam nie ma większego znaczenia. Ogólnie podoba mi się tutaj, bo jestem w restauracji cały czas teraz.
Tutaj. I powiem wam, że taki przewiewik jest, że tutaj nawet wentylatory nie są potrzebne. Mam w planach zainstalowanie no jednego, dwóch, może 4 wentylatorów, zobaczymy. Na pewno 2 się zainstaluje. Tutaj na tym słupie i na tej ścianie. Ale ogólnie to powiem wam, że dzisiaj jest idealna pogoda. 33 stopnie w cieniu, ale tu jest cały czas w restauracji jest taki przewiew. Mi się podoba. Nie wiem jeszcze czy zakończyć, zamknąć tą część tutaj między łazienką i tutaj kuchnią do góry, czy nie, bo oni i tak tam mają tak naprawdę mają tam sufit podwieszany, więc tam zapachy nie będą wychodziły, ale pytanie, czy to tak ładnie będzie wyglądało, czy nie. Mogę zawsze zrobić tak na wprost, tutaj zrobić ten beam, zrobić faring tutaj i nie będzie wejścia, a w kuchni po prostu zrobić otwór na wszelki wypadek dla elektryki. Więc cały czas się zastanawiam. Mogę tak zamknąć tu na 0. To zawsze będę mógł zrobić później, jak już na samym końcu, więc to nie ma z tym problemu. Ale dajcie znać, jak to widzicie. Bo tutaj będzie bar, tam będzie łazienka, tam jest kuchnia. No idziemy, mamy tutaj strop, taki filar. No i jest taka przestrzeń i zaczyna się kuchnia i łazienka. I tak jakby to połączyć z tym filarem, żeby było na 0, to wtedy nie będzie widać tego, ani tamtej dziury, ani tego, że tutaj coś jest. Takie wiecie, zagłoski osoby, która z architekturą nie ma nic wspólnego. Nie no, Sagrada Familia w Hiszpanii mi się podoba. Ale to chyba wszystkim. Albo sanktuarium w Pattayyi. To z drewna całe co jest zrobione. To takie wyjątki, prawda? Więc pokażę wam teraz, jak wygląda bar z drugiej strony. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Taki barek będzie. Tu oczywiście będzie blat drewniany. A tu będą takie albo podobne dookoła listewki. I z tej strony tak samo. Płytki ładne, mi się podobają. Takie matowe, półmatowe, matowe. Jeszcze trochę im zostało. Potem jeszcze na dole. Ten kąt jest najbardziej problematyczny. Musimy to zrobić, zanim położymy fugę. Jak widzicie, drugi pokój jest teraz układany na gładź. Dzisiaj już na pewno nie skończą. Dla 2 osób to jest robota dla 2 dni, na 2 dni. Tylko czemu on tego szpachlą nie robi? Dużą. To jestem bardzo ciekawy. Dzisiaj jedna osoba kładła gładź, bo były 3 osoby. Ale jak ją zwróciłem jej uwagę i opieprzyłem, że robi 3 razy wolniej niż kolega na górze, to po pół dnia poszedł do domu, bo go brzuch boli. Wierzycie w to? Dlatego ja staram się nie odzywać do pracowników, bo jak się odezwę, no to po prostu uciekają. I na bank nie bolał go brzuch, po prostu nie wiem, ambicja czy coś, czy to stwierdziłem, że robi za wolno i robi inaczej niż powinno się robić. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale nie pracuje od godziny do 12 pracował tylko. I prawie chuj zrobił. Taka jest prawda. 5 minut do zakończenia pracy, jest teraz czas sprzątania. To już pewnie wiecie, ci co bardziej nas obserwują. Pójdźmy zobaczyć, czy moja siłownia się jak wam mam to powiedzieć, chłodzi. Wow, 22 stopnie. Po spotkaniu, jak nie będziemy mieli spotkania z Agnes, przełożę na 6, zrobię sobie godzinny trening, ale pokażę wam budynek elektryczny. Tutaj został domalowany, więc troszkę lepiej wygląda. Zobaczmy, co tam skończyli w tym budynku elektrycznym.
Tutaj będą solary, a tam będą pompy. Tutaj coś wylali. Jutro będziemy płytki tutaj kłaść dalej. O, tylko górę. O nie. Lipa, panie, lipa. Tutaj. Jeszcze. I tutaj. A już chciałem pochwalić, że zrobili to w miarę fajnie. No my god. I tutaj jak? Tutaj jeszcze ta część do zrobienia, a tą zrobił. No tutaj lepiej. Tylko jeszcze tak góra i to. I tutaj w tym pomieszczeniu, trochę mnie prześwietla widzę, w tym pomieszczeniu będzie pompa, filtr, ten dyspensor na taki podajnik wody, chloru i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie no, jestem zadowolony. No tutaj ważne jest, żebyśmy dołączyli kable, więc widzisz, tak to jest z pracownikami. No, elektryk dzisiaj nie przyszedł. Po prostu nie przyszedł. Nie powiedział dlaczego i w ogóle. Co prawda rano by miał mało roboty, bo kable przyjechały dopiero gdzieś koło 10, ale to nie zmienia faktów. Mógłby już je zainstalować, bo trzeba połączyć wszystkie kable apartamentów, restauracji i siłowni do pokoju elektrycznego. No i co najważniejsze, podłączyć MTS-a od Noriko do MTS-a i od MTS-a do naszego domu. Tak to jest z tym wszystkim. Ile zostało im? 1,5 minuty do zebrania. Wprowadziłem zasadę taką jak u mnie sensei Irki Sario, czyli zaczynamy zebranie dopiero jak wszyscy się pojawią. Jak ktoś się spóźni, to nie zaczynamy zebrania, tylko czekamy na innych. Tak, żeby po prostu cała grupa się troszeczkę zmobilizowała i no i się zmobilizowała, że jak jest 17 zebranie, to jest 17 zebranie, a nie 17:03. Tak? W ogóle nie wiem, gdzie jest Agnes. What she doing? Zgadnijcie, kto dzisiaj się spóźnił na zebranie. O! Jelly wymyśliła godzinę temu, że pojedzie z Matem do fryzjera. I zgadnijcie, kto się spóźnił? Mati! It's your fault! I... No widzę. You don't want like me? It's cheaper and easier. No, because it's just nice. Nice. No dobrze. No i się spóźnili, ale dobra, zaczynamy. Życie na Filipinach jak w kalejdoskopie. Słuchajcie, to już koniec tego dnia, ale muszę wam powiedzieć parę rzeczy, bo jesteśmy właśnie po spotkaniu oczywiście z naszą menadżerką Agnes i Jerlin i też z naszą nianią Rią. I poza tym mogę już potwierdzić, że w 100% pozbyłem się wszy. No nie tylko. Wszyscy w domu się pozbyli wszy. Bo im kupiłem odpowiedni szampon i powiedziałem jak używać. A druga sprawa, mówiłem wcześniej jeszcze w tym blogu odnośnie tego, że mamy nowego pracownika. No, wytrzymał 2 godziny w baraku. Nie no, po prostu w ogóle, ja nie wiem, czy to jest pech, czy coś. Po prostu dzwoni żona pracownika do mojej żony i mówi: chałupa się zapaliła, zwarcie w przewodach, musi wracać. A to tak no, ze 150 km. To wiecie, dla Filipińczyków to jest kurwa drugi koniec świata. Wierzcie mi. Żeby mu przekazać tę informację, żeby szedł tam i tam, że trzeba wracać. No i nie mamy nowego pracownika. A miał od wczoraj pracować. Powiem wam, że nie to, żeby to było na moje nerwy albo coś, bo jeszcze daleko do tego, żeby stracił całkowicie nerwy. No bo zawsze mam drogę B, drogę C, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Też się dzisiaj kolejną rzecz dowiedziałem. Właśnie, no to już chyba mówiłem, że nasz sąsiad, któremu sprzedałem działkę za pół darmo, chce ją sprzedać dalej. No to ja mu powiedziałem: nie ma problemu, potrzebujesz pieniądze, ja ci oddam to, co zapłaciłeś mi i to, co zainwestowałeś w działkę. No, bo nikomu innemu nie sprzedasz.
Nie ma takiej opcji. Byłem dobroduszny, sprzedałem ci po cenie zakupu działkę, a ty chcesz teraz na niej zarobić i ją sprzedać komuś innemu. Nie. Ja sprzedałem tobie, bo ciebie znałem i chciałem, żebyś tam mieszkał. A teraz chcę sprzedać komuś innemu z zyskiem? No to bym nie musiał sprzedawać. Wiecie, żeby to było, wiesz, no jakoś dawno temu. No, takie kurde, wiecie, rozkminki, ale tak jak mówię, no im jestem starszy, tym mam większą dupę i tym bardziej po prostu nie daje się i nie ma przebacz po prostu. Tak jak dzisiaj, jeden pracownik, no okej, rozumiem, jakieś tam sprawy i tak dalej, dałem mu zaliczkę na pensję, bo dostają co tydzień, ale powiedziałem, że możecie dostać, bo już nie dajemy pożyczek pracownikom, możesz dostać tylko za to, co przepracowali do tej pory. Pod warunkiem, że będziesz dalej pracował. No okej. No i kurwa mój błąd. Mój kurwa błąd. Przepraszam za słownictwo, mam nadzieję, że dzieci tego nie oglądają, ale kto by chciał kurwa... Kto by chciał łysą pałę oglądać? To jest materiał dla dorosłych. I mój błąd, bo zrobiłem to zaraz po spotkaniu z pracownikami. Nie minęło 5 minut, przychodzi kolejny pracownik i prosi o zaliczkę. No, czy ja wyglądam na bankomat? No tak, oczywiście. Szkoda gadać. Jak Wam się podobało, to łapka w górę, komentarz taktyczny i widzimy się już jutro. Muszę iść szybko spać, bo chcę wiedzieć, co tam się będzie działo. Naprawdę walczymy z tym, żeby mieć więcej pracowników, bo to jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj 15, po przerwie 14. I co się okazało, jeden spierdolił, bo go opierdoliłem. Nie, bo mu zwróciłem uwagę, że kurwa opierdala się. Takie to życie na Filipinach. Wszystko ma swoje plusy i minusy, pamiętajcie. Do zobaczenia. Residence, shining like a dream, almost at the finish.